Cześć! Witamy Was na kolejnej wyprawie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Młynka. To jest taka mała wioska, która jest chyba częścią Zabierzowa pod Krakowem, czyli całkiem niedaleko naszego domu. Co dzisiaj tutaj robimy? Zwiedzimy sobie jeden bunkier czy schron dla piechoty, schron bierny typu Regelbau 668, który był tutaj częścią niemieckich umocnień z 1944 roku. To był taki punkt oporu, Stützpunkt Rudawa, czyli baza, punkt oporu właśnie Rudawa, który był wbudowany w ramach niemieckiej linii Stellung B1. Bunkier jest już obok mnie. Teraz o co chodziło z tą fortyfikacją tutaj? To jest wynik bezpośrednich działań na froncie wschodnim i przełamania niemieckich linii natarcia, klęski pod Stalingradem i odwrotu Wielkiej Armii Wehrmachtu i zbliżania się frontu wschodniego Armii Czerwonej. Ta linia tutaj biegła przez dużą część Polski, praktycznie od Czech, i miała zabezpieczać między innymi drogę na Śląsk. Powstało bardzo dużo takich schronów, które bardzo szybko i dość łatwo, sprawnie budowano od lata 1944 roku do zimy, do stycznia 1945 roku, kiedy tutaj weszli Rosjanie. To był schron bierny dla załogi, 6-9 żołnierzy razem z podoficerem. Oczywiście w ramach większej liczby umocnień jakichś fortyfikacji ziemnych, stanowisk artyleryjskich. Natomiast to jest bardzo ciekawy schron, bo on łączy w sobie tak naprawdę dwa typy bunkrów. O, jest Irenia. To chodźmy sobie go zobaczyć. Uwaga, bo jest ślisko. To obok mnie, tutaj dobudowane, co widać, to jest nic innego jak schron bojowy typu Ringstadt 58, chyba nawet 58C. Tak zwany schron typu Tobruk, czyli stanowisko dla dwóch żołnierzy, stanowisko bojowe, gdzie było stanowisko dla karabinu maszynowego MG34 albo MG42. Mały przedsionek, który mógł być magazynem, schronem w wyniku ataku. Tutaj było dwóch żołnierzy, którzy mieli prowadzić oddział, mieli prowadzić ostrzał, a tutaj za mną ten główny schron, który jest schronem biernym, czyli on nie służył do odpierania ataku, tylko tam żołnierze, którzy gdzieś zajmowali tutaj jakieś pozycje, mieli się chronić. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, nie wiem, czy to będzie widać, może się odsunę trochę, że on jest chyba dobudowany później, bo jest z gorszego betonu, widać tutaj taką wyraźną szczelinę, chyba budowany już, nie wiem, na sam koniec bardzo, bardzo szybko. Tak jak mówię, tutaj za mną ta strzelina, natomiast ciekawe jest to, takie łączenie. Tutaj mogła być jakaś belka stalowa albo coś, natomiast ewidentnie widać otwory komunikacyjne po jakichś nie wiem, kablach telefonicznych, gdyż to stanowisko ogniowe musiało mieć kontakt z bazą, czyli z tym punktem, który też mógł być punktem dowodzenia, bo tam była radiostacja, no i też z innymi stanowiskami, żeby kierować ogień. Bardzo wąsko. No i tutaj sobie właśnie widzimy, jak to wyglądało. Stał żołnierz, jakaś taka laweta dla karabinu MG34 albo 42. Co ciekawe, kąt do strzału to się mogło kręcić 360 stopni. To też mógł być punkt obserwacyjny. No i właśnie mówię, za mną ten przedsionek, w którym był magazyn. No a tutaj stanowisko bojowe, tutaj wystawał sobie żołnierz.
i mógł w bardzo prosty sposób, osłonięty tutaj jakąś tą lawetą z płytą pancerną, z jakimś pancerzem, po prostu obracał się i strzelał. Co ciekawe, ten schron był cały zakopany w ziemi, wystawały tylko te szyby kominowe, szyby wentylacyjne, no i to stanowisko tutaj. Zresztą sobie go później obejdziemy i zobaczymy, jak to wyglądało, jak się tutaj zmieniła rzeźba terenu. A teraz wyjdźmy sobie. Dałeś radę bez latarki? Z latarką. Aha, masz latarkę. W telefonie. Aha, no dobra. Zobaczmy sobie w środku, gdyż schron jest fajnie odnowiony. Tutaj działa, no to kiedyś była ruina, było to zasypane, ale działa tutaj takie Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Ravelin, które razem z gminą Zabierzów w 2007 roku odnowiło ten stron. Tutaj niedaleko Młynki jest bliźniaczy, który jest w formie muzeum. Tam można chyba w weekendy, w drugą sobotę miesiąca przyjeżdżać i zwiedzać. No a ten jest taki trochę dziki, chociaż jest uprzątnięty i właśnie jego chciałem zobaczyć. Tutaj było wejście i ono nie było chronione żadnymi drzwiami pancernymi. To najpewniej była po prostu krata i wchodziło się do przedsionka. To fajnie, bo są opisy. To stowarzyszenie zostawiło takie wskazówki. Przedsionek. I tak naprawdę ten przedsionek pełnił funkcję takiego czy przechowalni, czy magazynu na brudne ciuchy, gdyż bardzo się wtedy jeszcze obawiano ataków chemicznych, więc tutaj po prostu miano zrzucić te ubrania brudne i się przebrać. Jakieś wnęki. I co ciekawe, się zachowały deski. I dopiero tutaj to wszystko było chronione drzwiami pancernymi, których nie ruszę. To są drzwi, które ważą 210 kg. Pancerne, takie dwudziałowe. To jest taki niemiecki patent, że po prostu też ułatwiało zaopatrzenie, że nie trzeba było całe otwierać, tylko górę, coś tutaj podać, wyciągnąć. Mało miejsca jest. Natomiast niemiecki patent stosowany szeroko w bunkrach. Ja o tym też chyba mówiłem przy BAS-ie w Gdyni, baterii artylerii stałej. Chodziło o to, że w wyniku ataku na ten schron, czy jakiegoś uszkodzenia, najczęściej się zawalał strop i tutaj mógł leżeć gruz, co powodowało, że drzwi się mogły nie otworzyć, a wtedy załoga mogła górą wyjść. No i oczywiście strzelnica, gdyż to też chroniło wejścia. Tu kiedyś była jeszcze zasuwa, która się już nie zachowała. No i tak naprawdę tutaj pierwsza komora, śluza gazostrzelna, ona pobiegała przed dostaniem się gazów bojowych. Chodziło o to, że tu te drzwi były gazostrzelne, tu były drugie drzwi pancerne. Tu już panowało wyższe ciśnienie niż na zewnątrz, co po prostu miało zapobiegać dostawaniu się tych gazów bojowych do środka. A nie, to nawet piszą, że drzwi miały 640 kg. No, czyli się pomyliłem o 3 razy. 30 mm. No, jakieś zawory, wymiana powietrza. No tutaj widzimy pozostałości tej wentylacji. A to jest właśnie chyba część tej komunikacji, co z zewnątrz tutaj szły jakieś kable. Także no i jakaś umywalka, to też było chyba socjalne pomieszczenie, jakaś umywalka, być może też to toaleta.
No i dopiero się wchodziło do schronu, który wyglądał tak. Izba załogi to jest wentylator, który tutaj był, umożliwiał filtrację. Filtr węglowy chyba, z tego co pamiętam. A tutaj kominek, tutaj się grzali, no i wylot, komin po prostu tego piecyka. Tutaj jest właśnie pokazane, jak to wygląda. Fajnie, że tutaj po prostu te tablice i zdjęcia z epoki, to można sobie to łatwo wyobrazić. I tak jak mówię, tutaj stały prycze drewniane, ustawiane po 3 najpewniej, w których spało 6-9 żołnierzy. Tutaj właśnie widzimy, jak taka izba załogi mogła wyglądać. Bardzo skromnie, no to już była końcówka wojny, więc to wszystko robiono na prędce, tanim kosztem, już nie było takiego komfortu i prosto, skromnie, takie spartańskie warunki, jakieś deski, prycze drewniane, no tak jak widzimy, tutaj mamy zdjęcia z epoki, prawda, z innych bunkrów, ale te obiekty Regelbau 668 były bardzo popularne. Tak naprawdę to był wariant schronu 501, który był budowany na zachodzie od 1939 roku, a te Regelbau 668 od 1942 roku budowane na Wale Atlantyckim, a tutaj na wschodzie od 1944 w ramach właśnie tych linii Sztelung. O, tutaj pewnie też jakaś części komunikacyjne. Izba załogi. No i to taki telefon był. Tutaj co ciekawe, że te drzwi pancerne właśnie nie były dwudzielne, tylko jednodzielne. I one już miały wagę 185 kg, czyli nie były aż takie grube, no bo te pierwsze, które oglądaliśmy, były po prostu bardziej narażone, prawda? I tak jak mówię, no tutaj spali żołnierze, którzy obsługiwali jakieś inne stanowiska, obsługiwali ten Ringstadt 58 obok i karabin maszynowy, ale też możliwe, że jakieś stanowiska artylerii, które tutaj były. I mówię, też mogło być w formie punktu dowodzenia, prawda? No ale tutaj przed nami to jest zrobione w formie takiej strzelnicy, ale to jest pewnego rodzaju rekonstrukcja. To jest nic innego jak wyjście ewakuacyjne. Po prostu Niemcy byli bardzo zasadniczy, jeśli chodzi o BHP i każde ich bunkry, praktycznie schrony, miały wyjście w wyniku, no nie wiem, jakby tu się coś stało, że tym wejściu zostało ono zawalone, ostrzelane, albo nie mogliby się wydostać, bo tam byliby Rosjanie, to tutaj takie wyjście 60 na 80 cm. Co ciekawe, tutaj to są drewniane belki, ale tutaj mogły być albo drewniane, albo metalowe, po prostu takie szyny, które wkładano, później je wyciągano. Tam z zewnątrz sobie zobaczymy, była studzienka, obudowana cegłami, w środku piasek. I jak żołnierze to wymontowywali, to po prostu ten piasek do środka usuwali i mogli się wydostać. No to jest tak zrekonstruowane w formie strzelnicy, ale tak jak mówię, to jest interpretacja, bo tak to nie wyglądało, po prostu to był schron bierny. Tutaj mieli się żołnierze chronić, a nie odpierać ataki. No poza oczywiście tym Ringstadtem, który widzieliśmy. Także mówię, mała izba bojowa, izba załogi, ale fajnie to wygląda. No, przyświećmy sobie jeszcze bardziej. I wychodzimy. Obejdźmy sobie ten schron. Tak jak mówię, tutaj tylko to wejście było odkopane, a on cały miał być do tego poziomu zakryty.
więc tutaj ten teren obok nas, nie wiem, czy to jest zrobione później, czy to pozostałość jakichś stanowisk. Nie znalazłem takich informacji, natomiast chodzi o to, że to wszystko było zakryte i tutaj właśnie zbliżamy się do tego wyjścia ewakuacyjnego z zewnątrz. I tak jak mówię, no to jest nic innego jak po prostu drabinka od tego wyjścia ewakuacyjnego, żeby żołnierze mogli sprawniej uciec. Tutaj to było budowane w postaci takiej jakiejś studni cegłami i około 2,5 metra i wychodzili na górę bunkra. Ja sobie to oczywiście nie odpuszczę i wyjdę to tak jak kiedyś żołnierze. Daj kamerę. No, z jedną ręką ciężko. O, jeden jest pęknięty, no. O, dobra. Udało się. No, jesteśmy na górze tego schronu. I tak jak mówię, praktycznie tutaj do tego miał być zasypany. Miały wystawać tylko te kominy wentylacyjne. Teren się chyba obsunął, no też tutaj coś budowano, więc go pewno przekształcono, więc to już nie jest taka oryginalna topografia jak kiedyś. No a tutaj dochodzimy do tego Ringstadta 58, zwanego Tobrukiem. Bardzo popularne bunkry. W Polsce są ich setki, jak nie tysiące. Też szybko budowany dla strzelca, żeby prowadzić skuteczny ostrzał. I tutaj pozostałości po tej lawecie. Po prostu tutaj był taki metalowy pierścień, łożysko. I ta laweta po prostu się obracała 360 stopni. W niektórych Ringstaddach jeszcze są zachowane te koła, te pierścienie, łożyska. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale chodzi o to, że ta laweta tam była. Co ciekawe, Niemcy nawet używali zamiast karabinów MG34 albo 42 wieżyczek czołgowych. Byłem w jednym takim Ringstaddzie, który oczywiście on jest trochę szerszy, większy, ma większą podstawę tego stanowiska ogniowego, większy ten otwór i ten pierścień jest po prostu no, taki dość solidny i tam po prostu była wieżyczka od jednego z czołgów. Też bardzo praktyczny patent, bo no, czołg ulegał zniszczeniu, zostawała wieża, coś trzeba było z tym zrobić, więc takie wieżyczki po prostu były zamontowane w tego typu schronach bojowych. Także fajne miejsce, krótka eksploracja, ale mówię, no całkiem blisko Krakowa i tak jak mówię, on jest jednym z kilku tutaj w tym punkcie oporu Rudawa, a cała linia Stellung B1, budowana zresztą przez organizację, słynną organizację TOT niemiecką. No, tych linii było kilka. Najsłynniejsze to jest Stellung B1 i B2. Także schodzę sobie stąd. I ostatni rzut oka. Na naszych eksploracjach nikt się nie nudzi. Każdy znajduje coś dla siebie. Ja zwiedzam bunkry z żoną, a dzieci zawsze znajdą sobie jakiś plac zabaw. Także jest fajnie i
nie zwalniamy tempa. Prawda, dzieciaki? Dobra, musimy szybko. Także bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek blisko domu. Mimo pogody nie siedzieliśmy w domu, bo to jest najważniejsze, żeby eksplorować, dobrze się bawić i poznawać historię. Także dzięki bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce na nowym filmie. Pa!